Rozpoczynamy nagrywanie, widzowie. Brighter Shores, nowy MMORPG wychodzi 6 listopada, zdaje się, już będzie Early Access. Będziemy sobie testować oczywiście. To jest gierka od twórców Runescape'a i tutaj pojawił się taki filmik The Only Brighter Shores Video You Need, czyli prawdopodobnie wszystko, co wiemy o Brighter Shores, a wiele chyba tego nie ma, tak szczerze mówiąc, więc no, zaraz się okaże. Zmienię tylko tak, żeby było widać czali i lecimy. This is Andrew Gower. I'm Andrew Gower. Andrew and his brothers made a small online game called Runescape. If you don't know what Runescape is, I A would to on like to z braćmi robił. Kurde, to fajna przygoda w sumie. Nie ma, to Ksewic, nie ma. introduce you to a little thing called crack cocaine. A game so addictive, people play with foot pedals. He sold Runescape for the paltry sum of permanent generational wealth. — 75 milionów? He decided to make his own game engine and games along with it. Quickly the work was scrapped when he realized everyone was demanding he make another MMO, and that places you here on this delicious timeline. Now, I read through every Twitter post, gaming article, website, and even the end user license agreement for Brighter Shores to satisfy my obsession, and feed yours. Brighter Shores is a top-down, point-and-click, free-to-play-ish MMORPG, otherwise known as MMORPG, with a focus on multiple professions to level, mysteries and quests, British humor, and this guy. Czyli w praktyce, widzowie, RuneScape 2 będzie. Cześć, Mikro. The overall aesthetic and design of the game is heavily inspired by point-and-click adventure games and tabletop RPGs. One of their goals is to make things that haven't been done before, not make RuneScape 4. Strasznie dużo tych napisów wrzuca. Makes or breaks MMORPGs for many of you, the financial models as follows. The game is structured in episodes, possibly linear in how they unlock regions to explore. In each episode there will be new professions, quests, stuff to murder, etc. Episode 1 and 2 are 100% bona fide free-to-play. To have access to everything onwards requires an ongoing, optionally recurring subscription referred to as a premium pass. Czyli w sumie konstrukcja jest jak w single player, widzowie, czyli przechodzicie z miejsca do miejsca i coraz więcej kontentu wam się odblokowuje, no i oczywiście tam część jest darmowa, a później część za premium passem, tak? New content and episodes will be included in the premium pass with no need to purchase expansions. Player-to-player trading is also locked behind this premium pass. It's also worth noting for many of you that Andrew said, I'm rich as fuck, I ain't selling shit. And microtransactions suck monkey nuts. The meat and bones of Brighter Shores are professions. Unlike other MMORPGs, professions, jobs, life skills, whatever your game calls them, they're the primary gameplay loop. Instead of overall character levels, you train in Widzowie, chyba dobry wybór, co? Jeśli profesje, to faktycznie będzie główna rzecz w tej grze, bo patrząc na to, jak wygląda tutaj walka, to nie wiem, czy by było dobrym krokiem oprzeć tę gierkę o combat. specific professions by doing them. For example, cutting trees to level up woodcutting, to equip better axes to cut better trees and feed the dopamine numbers getting bigger directly into your brain. But it's the whole game. Sort of like Worm Online, or Albion Online, or RuneScape. Professions are introduced over time using the episode structure with the objective of not overwhelming the player and drip feeding their dopamine crack just enough to get you hooked before expanding the game further. Within the professions themselves, they are designed to have lots of new things to do at a rapid pace. New efficient methods being unlocked frequently as the game nudges you to do new things unless you're doing a 5,000 hour Shoreletics challenge. Kurde, widzowie, to jest, tak sobie myślę, że to jest ciekawa koncepcja na MMORPG, jeśli dopiero z czasem odblokowujesz, tak jak w grze zwykłej single player, kolejny content i kolejny, to bo wiecie dlaczego? Przez to, że nie dajesz tak jakby, nie wchodzisz w endgame i tyle i masz wszystko przed sobą, tylko stopniowo progresujesz, może to jest poniekąd dobra ścieżka do tego, żeby ludzie nie rżnęli wszystkiego jak leci z internetu, nie? Wszystko z poradnika, tylko jeśli gracie tak naturalnie wprowadza w te kolejne mechaniki, kolejne
no nie wiem, regiony, kolejne profesje craftingowe, to może ludzie, no bo kurde, no ludzie chyba po coś sięgają po te poradniki. Tylko pytanie właśnie, czy ludzie sięgają po poradniki dlatego, że sobie z gierką nie radzą, czy dlatego, że szukają turbo optymalnych sposobów i chcą być na tej podstawie lepsi od innych. Ale no ciekaw jestem, jak to tutaj będzie działało. Professions can include more intensive methods such as actively using explosive potions to mine versus passive methods where you accrue resources much slower but can literally close the game and pretend you're touching grass while you're actually daydreaming about the sweet, sweet dopamine you're gonna get when you log back in. A, widzowie, no i tutaj jest tam mowa o tym bocie, nie? Znaczy pseudobocie, czyli można pasywnie zdobywać jakieś, nie wiem, czy on tu powiedział to również skill, czy po prostu surowce. I jak się wylogowujecie z gry, to również te surowce zdobywacie. Ja przyznam szczerze, nie jestem zwolennikiem takich mechanizmów. Jeśli już takie mechanizmy stosować w grach, to uważam, że powinny zużywać punkty, które zdobywacie normalną grą, tak jak to miało miejsce w Ravendanie na przykład. Bo tam musiałeś zdobyć punkty, już nie pamiętam jak one się nazywały, ale żeby później na przykład wyhodować świnie albo posadzić jakąś pszenicę, to musiałeś mieć te punkty. Te punkty zdobywałeś po prostu robiąc zadania w grze, czy tam grindując w grze i w ten sposób, wiecie, no mogłeś zdobyć jakiś surowiec. Natomiast jeśli możesz bezkarnie za niegranie w grę zdobywać coś, to się okazuje, że ludzie często później sprowadzają gierkę do tego, że logują się raz dziennie na 5 minut, odbierają surowce i później znowu zostawiają postać na x godzin, później tylko wrzucają to w rynek. Sami już za bardzo nie rozwijają tej postaci, no bo się już przyzwyczaili, że wszystko za darmo przychodzi. No i nagle się okazuje, że cała ekonomia jest nasycona różnego rodzaju materiałami. No i nie widzę sensu w tym. Tak samo jak na przykład jest Amitoy Expedition w Throne Liberty, gdzie za darmo właściwie dostajesz surowce różnego rodzaju. Progresujesz za to, że nie grasz. Bez sensu. No, gry chyba są od tego grania, nie? A jeśli się okazuje, że na przykład sfarmienie surowców nie daje rozrywki, widzowie, trzeba wydupcyć to farmienie surowców. No bo to znaczy, że no granie jest dobra, no bo jak granie daje rozrywki, no to po co coś robić? Profession capes can be unlocked through leveling professions, which are upgraded progressively through 4 tiers as you level up. We don't know level caps of professions other than this bald guy in filth with a whopping 254 foraging. The professions that we do know of in extremely guesstimated unlock order are Fisher, Chef, Forager, Alchemist, Woodcutter, Scout, Miner, Blacksmith, Stonemason, Minefighter, Detective, Merchant, Leatherworker, and Watchperson. In Brighter Shores, you will choose one of 3 factions, which function as the classes you play. These are the Guardian, Crier Knight, and Hammer Mage. This is a permanent decision you make further into the story, but thankfully Gower has given us a solution to the problem he created by giving us 3 character slots as well. Each faction has equal access to ranged and melee, but they have their own unique types of magic they can use with their chosen element. Later on, factions will have access to different special attacks on epic weapons, so you sure as hell better hope they're balanced or be prepared to run all 3. It is intended to be a more casual and relaxing experience, and while there will be some boss fights, it won't be the main focus of the game. There won't be player flicking this time around. There are different elemental damage types from faction spells, weapons, and monster attacks, and as such, damage immunities and potentially weaknesses exist. Also, I ta walka to nie będzie tak całkowicie po macoszemu potraktowana, widzowie. I kurczę, podział na jakieś frakcje i podział na bliski, daleki dystans i jeszcze tutaj macie żywioły, elementy i to, jak zadajecie obrażenia i to, jaki typ obrażeń będziecie dostawali. PvP exists. Kurde, widzowie, ja to myślę, że faktycznie jak ma przyjść taki fajny, klimatyczny, imersyjny RPG, to właśnie od jakiegoś milionera, który nie wie, co z pieniędzmi zrobić, sobie tak powiedział, a zgarnąłem 75 milionów funtów, to sobie przeznaczę, nie wiem, 10 milionów funtów na gierkę, niech coś zrobią. Tylko, no, musi jeszcze popilnować trochę. Cześć, Kiwi. Brighter Shores' world is laid out in a grid of rooms, which you actively explore and discover, revealing the map and resource nodes within it along the way and reinforcing the tabletop feel and the necessity to use external websites for a map. Czekaj, co? Bo to jest ciekawe. Eventually. Brighter Shores' world is laid out in a grid of rooms, which you actively explore and discover, revealing the map and resource nodes within it along the way and reinforcing the tabletop feel and the necessity to use external websites for a map.
Rooms themselves are sharded to prevent overcrowding of resources while still allowing you to see other players in the world. These shards are contextual. A combat zone will have far fewer players in it than a trading hub, hopefully. Okej. Okej, czyli tutaj już mamy szardowanie, widzowie, różnych pomieszczeń, bo to też nie będzie tak, że to będzie otwarta mapa, tylko będą właśnie pomieszczenia, które różną liczbę graczy będą mieściły. Sweeping that bot problem under the rug neat and tidy. The system will prioritize putting you with friends as well. The world map size is compact, with a focus on ensuring there's always things to do in every room rather than long treks of nothing. There is a main story to go through as well as references to areas being locked behind progression, crushing the dreams of all mining and trading pures alike. Each episode will progress the main story as well as unlock new additional side quests and mysteries to explore, etc, etc. You play video games, you probably get it. Due to Andrew Gower's work on the FenForge engine, Brighter Shores has some neat little tricks up its sleeve to set itself apart from the competition. First up, server ticks are dead. The game's movement, interactions, and combat is entirely real-time, preventing the ability to stuff tens of thousands of sweets in your face to never die. Next on the chopping block, ping is dead. The game has great client-side predictions. Combined with the slow pace, Aussies can play MMORPG and rejoice as they don't experience high latency. Unless they Zupełnie PvP. nowy silnik, widzowie, co? Shores is actually a huge proof of concept for the FenForge engine, which Andrew, in my opinion, wishes to license out to others to create games with. Now, Ale no widzowie, wiecie, to jest silnik, w którym, no tak jak mówię, tutaj nie ma za wiele akcji, nie? Także zoptymalizować to chyba nie była jakaś nie wiadomo jaka sztuka. Tym Andrew bardziej, że macie tylko pomniejsze pomieszczenia z jakąś tam liczbą graczy. No też tutaj chyba nie był aż taki problem do rozwiązania tweets tego. so infrequently about the game that the community made a website they can watch tick endlessly until his actual next tweet. As such, there is a lot of mystery about the game we don't know about. Everything I've spoken about already are things we know for almost certain based on screenshots, videos, and quotes. So just be warned, all of the following is pure, chaotic, copium-infused conjecture I have created by diving into everything we have on the game at an almost certainly unhealthy level. Without further ado. Amongst the profession capes we have Scout, Mindfighter, and Watchperson, all of which have this same sword icon. In the episode 4 progress update, Andrew tweeted a teaser of the detective skill and FenForge IDE. Under episode 4, we can see a list of professions, with combat listed in lieu of watchperson. Additionally, using the info cards we would tease, we can see that the wrinkled starfish requires 18 foraging to gather as corroborated by this walking video. The same info card for a monster shows level 30 scout required. Thus, I believe there to be some form of regional, episode-specific combat professions that share functionality. Potentially similar to Slayer, but hopefully with a variety between the regions in how it plays out. Based on activities being able to be performed while... Kurde, widzowie, niektóre te screeny to nawet takie ładne, w sensie przemawiają. Nie przeszkadza mi ta grafika, o może w ten sposób. Nie, że jest ładna, tylko po prostu nie wygląda źle. Ale tak, to ta gra, no... Poprawnie, widzowie, poprzeczka poszła za wysoko chyba, co? Logged out, it's possible we will be able to Zysip, co 80 transmisji obejrzane. This icon here is the passive activity icon. The world map shows what passive activities are using the same icon. When doing some passive activities, you seem to gather a box or container full of the object you are gathering in one inventory slot. There's cooperative activities. Widzowie, w założeniach to ta gra nie za bardzo mi siedzi. I te małe pomieszczenia, tak średnio. I te AFK aktywności, też tak średnio. Kurde, nie lubię takich rzeczy, no. Professions such as fishing with a large net or chopping a tree down like Looney Tunes characters. I'm 99.87% sure this room is where you choose your faction. On brightershores.com/rules, there's listed penalties and appeals. Here we can see disqualification from leaderboards and disqualification from PvP leagues are possible punishments. This doesn't prove the existence of them, but it's food for thought. And that's everything we know so far about the game as of today. We have a doubly confirmed release date of November 6th, and there is potentially a closed beta on 22nd of this month, but applications are reserved for press. Cool kid streamers only. Please
don't like this video or subscribe because I'll be obligated to apply and then make more videos for you instead of actually just playing the game. And I really want to play. Thanks for watching. Dziękuję. Kurde, widzowie, nie wiem. Szału nie ma jak dla mnie. O, PvP też będzie, widzowie. Szału nie ma. Brighter Shores. Jeszcze tu można zobaczyć. 6 listopada. Gra z wczesnym dostępem. Land of Magic. 3 frakcje, widzowie. Cryonite, Guardian, Hammer Mage. Trzeba będzie sprawdzić. Może będzie klimatycznie przynajmniej. Może będzie klimatycznie przynajmniej tyle. Ale szału nie będzie. W każdym razie, widzowie, no jakbym miał porównać jakiegoś Koreańca do tego, to chyba jednak wolę i tak to. Bo te Koreańcy to męczą strasznie. A tutaj przynajmniej jest jakieś inne podejście. Może się okaże, że kurczę, będzie się mega spoko krawciło. Generalnie mam wrażenie, że teraz taki trend trochę jest tych MMORPG-ów pod krawcenie i tworzenie, nie? Tak samo Bitcraft, tak samo Palia. Ludzie jakoś w tą stronę poszli troszkę. No zobaczymy. Już niedługo, widzowie. Tylko podejrzane, że jest tak mało informacji w sumie, a właściwie jesteśmy 2-3 tygodnie od premierki, nie? Wczesnego dostępu. Chyba że ten wczesny dostęp to będzie taki łysy, że tam nie będzie co robić.